Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Sylwia, witamy wszystkich naszych słuchaczy. Dziś sobie troszeczkę poplotkujemy o damskich sprawach, czyli o kobietach w kwestiach biblijnych. Także myślę, że też on troszeczkę tam miały do odegrania, jak zaczniemy szperać w Biblii, a w apokryfach to już w ogóle, szczerze mówiąc. No ale zostawię Tobie głos, jeśli chodzi o te kwestie kobiet. No i możemy startować. A blok reklamowy? A, właśnie, a blok reklamowy. Się zrobiłam bezczelna. Tak robimy. Blok reklamowy, bo zapomniałem, żeśmy się zagadali wcześniej, a ja, proszę Ciebie, zapomniałem to wsadzić. Więc dobra, już wkładamy blok reklamowy, żeby było wszystko jasne. Moi drodzy, serdecznie polecamy książkę Sylwii, Fatyma, historia źle opowiedziana. Troszkę egzemplarzy jeszcze zostało, dobijamy powoli do 1000 egzemplarzy sprzedanych sztuk. Namiary do Sylwii będą pod naszą rozmową, zatem jak ktoś będzie zainteresowany, serdecznie zachęcam, bo jest to po prostu lektura obowiązkowa, jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy słuchają nas, albo nas odwiedzają, albo są sympatykami opowieści Sylwii. Nie wyobrażam sobie tego inaczej, jak po prostu nie nabyć tą publikację, moi drodzy. Tak więc wszystkie namiary do Sylwii są pod naszą rozmową. Zachęcam, bo egzemplarze już się kończą, a naprawdę warto nabyć. Zresztą teraz, szczerze mówiąc, niedługo będą święta, można komuś pod choinkę podrzucić. Także wiecie, nabywać, bo o to chodzi. A dzisiaj zrobimy sobie wykład na temat kobiet w czasach Jezusa, kobiet, które towarzyszyły Jezusowi i które pojawiały się w pierwszych latach chrześcijaństwa. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że zaczęliśmy wcześniej mówić o Marii Magdalenie i tak wyglądało, jakby ona była jedyną apostołką apostołów, tak się na nią mówi. A nie była jedyna, bo przecież była jeszcze Matka Boska, prawda? Ale Matka Boska jest zarezerwowana, nie będziemy jej obgadywać, będziemy obgadywać inne kobiety. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 8 Łukasz wprowadza kobiety już na początku, Marek wprowadza je dopiero na końcu. Ale u Łukasza jest napisane, że następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 i kilka kobiet. Taka sobie wzmianka. Zanim zaczniemy o tych kobietach mówić, trzeba sobie uświadomić, że w ówczesnym świecie kobiety należały do kategorii ludzi o znacznie niższym statusie społecznym. Grecy na przykład żądali od swoich żon posłuszeństwa i posługi całkowitej, i to w zaciszu domowym. Natomiast w judaizmie kobietę niby otaczano trochę większym szacunkiem, ale nie za bardzo. Ona była lekceważona, usuwana w cień. Nie posiadała praw równych z mężczyzną. Miała prawa takie jak dzieci i niewolnicy. Tradycja żydowska ukazywała kobietę jako pracującą w domu i w gospodarstwie domowym. Nie była dopuszczana do szkół, nie była powoływana na świadka, nie uczestniczyła w życiu publicznym, nie była zobowiązana do udziału w praktykach religijnych. Ponadto dla mężczyzny było rzeczą absolutnie niestosowną, a nawet nieprzyzwoitą rozmawiać z kobietą w miejscu publicznym. Po zawarciu małżeństwa kobieta stawała się własnością męża. Cudzołóstwo, powiem wam, było traktowane jako kradzież, ponieważ żona była jego własnością. Jeśli ona zdradzała z mężczyzną, to ten mężczyzna tak jakby okradał męża tej kobiety. Do takiego stopnia to już doszło. Musiała go uznawać za zwierzchnika, po śmierci nie miała prawa do spadku przeważnie. Jeśli została skrzywdzona, nie mogła dochodzić sprawiedliwości. Wprawdzie prawo broniło ją przed różnymi zagrożeniami, ale była zupełnie zależna od swojego męża. Ówczesny stan rzeczy za czasów Jezusa dobrze obrazują słowa modlitwy, którą pobożni Żydzi wypowiadali w synagogach, a modlili się oni tak. Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, Królu Wszechświata, że nie stworzyłeś nas kobietą. Podstawowym obowiązkiem tych pań było rodzenie dzieci. Jak ona rodziła dzieci, to jej rola wzrastała. Kobiety bezdzietne były pogardzane. Istniał nawet taki przepis
w piśmie, który mówił, że jeśli przez 10 lat małżeństwa nie przyszedł na świat potomek, mąż mógł sobie odesłać żonę albo sprowadzić sobie do domu inną. Oczywiście musiała to być dziewica i musiała być młoda, tak? Nie mógł sobie sprowadzić takiej, jaka mu się podoba. Niewierne żony oczywiście kamienowano. Jeszcze lepiej niski statut kobiet widać, jeśli chodzi o to kamienowanie. Przypomniało mi się niedawno, całkiem niedawno, to nie znaczy, że tydzień czy 2 miesiące temu, ale jakoś tak współcześnie została zachłostana na śmierć pewna kobieta, nie pamiętam, z kraju islamskiego. I ta kobieta została wychłostana, czy tam ukarana śmiercią za cudzołóstwo właśnie. A wiecie, w jaki sposób ona to cudzołóstwo popełniła? Została zgwałcona. I za to została ukarana śmiercią. To tak mniej więcej ten sam poziom, o którym teraz mówimy. Jeśli chodzi o na płaszczyznę religijną w tamtym czasie, to do świątyni jerozolimskiej odbudowanej przez Heroda kobiety nie miały wstępu. Mogły stać za wysokim murem. W czasie miesiączki i po narodzinach nie mogły pojawiać się w świątyni, a bez rytualnego oczyszczenia nie mogły dotykać przedmiotów kultu. I taka kwarantanna trwała po miesiączkach tydzień, po urodzeniu syna 40 dni, po urodzeniu córki 80 dni. Sprawy obyczajowe też nie były kolorowe, bo biedne wdowy nie miały żadnego źródła utrzymania. Nierzadko jedynym ich ratunkiem była prostytucja, którą w Starym Testamencie w ogóle nie była tak bardzo potępiana jak później. Oczywiście istniało prawo lewiratu, które nakazywało bratu zmarłego męża poślubić wdowę. Ale ten brat mógł się łatwo z tego wymigać w jakimś tam sposób. Ona już się nie mogła wymigać. Jeśli nie chciała poślubić tego swojego szwagra i wybrać sobie innego męża, to oczywiście była cudzołożnicą. Albo jeżeli w ogóle wyszła z innym mężem, była cudzołożnicą. Jeszcze Jezusowi zarzucano przecież, że zasiada z nierządnicami przy jednym stole. O ile w Egipcie, który był sąsiadem Izraela, kobieta mogła występować w sądzie, w starotestamentowym Izraelu była tylko własnością mężczyzny. Czyli była meblem, nie wiem, taką sztuczną inteligencją. Chociaż trzeba wspomnieć, że historia Izraela dotyczała też innych świadectw. Tak? Mamy na przykład Deborę, bohaterkę Księgi Sędziów, która nie tylko zajmowała stanowisko zastrzeżone dla mężczyzn, ale też prorokowała. Ale to są dawne dzieje. Z takich ciekawostek jeszcze powiem wam, skoro już zaczęłam tu plotkować o tych kobietach w taki sposób, to tutaj sobie zanotowałam kilka ciekawostek, które teraz nie wiem, gdzie mam. Tu mam je. Co te kobiety robiły? Pilnowały trzód, uprawy pola, wypieków chleba, pilnowały dzieci w sprawach publicznych, zabierały głos w ogóle albo bardzo rzadko. Kilka kobiet oczywiście czczono jako narodowe bohaterki, jednak z punktu widzenia społecznego i jurydycznego ta pozycja kobiet w Izraelu była niższa niż i kobiet w krajach sąsiednich. Tak jak już mówiłam, w Egipcie mogła być świadkiem. W Egipcie często posiadała prawa głowy rodziny. W Babilonii mogła nabywać własność, występować w sądzie, mogła być stroną zawierania kontraktów, miała określony udział w dziedziczeniu po mężu. Wydaje się, że sytuacja kobiet żydowskich w diasporze była lepsza od tej w samym Izraelu. Dlaczego? Dlatego, że jak były w diasporze, to musieli się dostosowywać do tego, co ich otacza, prawda? W Elefantynie na przykład kobiety żydowskie mogły występować o rozwód i zawierać też kontrakt. Czyli zależy, gdzie one były, tam się ich los poprawiał. Jednak jeśli były w Palestynie, to źle było z nimi. Filon Aleksandryjski na przykład zanotował: dla płci żeńskiej właściwe jest życie domowe i stała obecność przy domowym ognisku. W swoim innym dziele wskazywał, że kobiety winny trwać w stosunku poddańczym wobec mężczyzn. Flawiusz też nie lepszy, bo stwierdzał wprost, iż kobieta jest gorsza od mężczyzny. No co tu mówić? Talmud zapisał też wiele pogardliwych stwierdzeń odnośnie kobiet. Niektóre z nich teraz przytoczę. Na przykład: to, czego kobieta pragnie dla siebie najbardziej, to ozdoby. Kobiety są gadatliwe, Brakot 48.
Z 10 miar gadulstwa, które upadły na świat, 9 zabrały kobiety, a 1 reszta świata. Kiddushin 9. Kobiety są lekkomyślne. Sabat 33. Raw, żegnając się z rabim Hiją, powiedział: niech Bóg cię strzeże od rzeczy gorszej niż śmierć. Czy jest coś gorszego od śmierci? Poszedł, szukał, myślał, aż znalazł. Poznałem, że bardziej gorzka niż śmierć jest kobieta. Skończę na tym, bo nie zawsze z nauk rabinów tchnęła niechęć do kobiet. Święty Paweł podobno miał takiego nauczyciela albo przodka Gamaliela. I jemu jest przypisywana następująca opowieść. O, to był taki wybitny rabin. To jest jego opowieść. Więc pewien cesarz rzekł powiedział mędrcowi, że twój Bóg jest złodziejem, bo by stworzyć niewiastę, musiał uśpionemu Adamowi ukraść żebro. I ten zakłopotany mędrzec nie wiedział, co ma odpowiedzieć, bo rzeczywiście tak było, to prawda. I przyszła mu z pomocą córkę, poprosiła, że ona sama rozwiąże ten problem, on się zgodził. Poszła do cesarza i oświadczyła mu, że chce złożyć skargę. Tej nocy złodzieje dostali się do naszego domu i skradli srebrną konewkę. Zamiast srebrnej zostawili złotą. Na co cesarz odpowiedział: szkoda, że nie mam co noc podobnych odwiedzin. Zaśmiał się przy okazji też na pewno. Na co ona bardzo rezolutnie odpowiedziała: to właśnie uczynił nasz Bóg. Zabrał pierwszemu człowiekowi żebro, a w zamian za to dał mu niewiastę. Bardzo ładnie z tego wybrnęła ta dziewczyna, jednak jest to wyjątek. Kiedy już mamy sobie takie nakreślone mniej więcej sytuacje, jak te kobiety tam wyglądały, to nic dziwnego, że zauważamy, że Jezus znosi te ograniczenia i zachęca innych do weryfikacji swoich zachowań i postaw względem kobiet. Kształtuje grupę uczniów, którzy go otaczali na wzór żydowskich nauczycieli i w tej działalności nie odtrąca od siebie kobiet, a nawet z nimi współpracuje. Eksponuje ich wiarę, publicznie ich odwiedza, chroni i przywraca spokój sumienia. Uzdrawia też. Czyli widzimy, że był po prostu rewolucjonistą. Był po prostu inny, po prostu był inny. I teraz przejdziemy do tych nieszczęsnych kobiet, o których kilka wzmianek się zachowało. Na pewno wiemy, że uczniami Jezus miał uczniów. Miał tych 12, których wszyscy wiedzą, że miał 12, choć ich imiona w różnych Ewangeliach są inne. Bo wydaje się, że to nie chodzi o to, jak oni się nazywali, kim oni byli, tylko chodzi o tę 12. Chodzi o przywrócenie Izraela. Pierwotnie było 12 plemion. W czasach Jezusa pozostały 2. Reszta została zmieciona przez inwazję asyryjską. Myślę więc, że część tego to jest symboliczne znaczenie słów, że otwórzcie serca, znów będzie 12, tak 12 plemion. To, co robi, to nawiązuje do czasów, kiedy Izrael był jako całość, kiedy był odrodzony. I stąd jest ta 12, a jak oni się tam w rzeczywistości nazywali, to nikogo bardzo nie obchodziło. I teraz, pierwsza nasza Ewangelia to jest Ewangelia Marka. Ona powstała najwcześniej. W tej Ewangelii pojawiają się w końcu kobiety. Pojawiają się na końcu. Artur odczyta. Który to jest? Pierwszy? Slajd drugi. Slajd drugi będzie. Będziemy lecieć. Lecimy. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego, Józefa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. I tu od razu napotykamy problem. Była Maria Magdalena. Maria Magdalena, jeśli mowa jest o kobietach, Maria Magdalena występuje zawsze, co wskazuje na jej szczególną pozycję. Potem druga jest Maria. I teraz Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, Józefa i Salome, czyli mogła to być matka Jakuba, Józefa i Salome. Mamy tutaj wtedy 2 kobiety, tak? Maria, matka Jakuba i Józefa, czyli Maria, matka Jezusa, bo Jakub i Józef byli braćmi Jezusa. Jeśli by założyć, że były tam 2 kobiety, Maria Magdalena i Maria, to Jezus miał siostrę o imieniu Salome. Można też, mówię to dlatego, że jeśli mamy tekst grecki, to tam nie ma przecinku, wszystko jest pisane ciągle, więc musimy to interpretować. Możemy też zakładać, że była Maria Magdalena, była Maria, matka Jakuba i Józefa,
I była Salome. Mamy wtedy 3 kobiety. A kim ta Salome była, że została określona jako Salome? Nie była Salome matka tego i tamtego, to nie była Salome żona tego czy siego, to nie była Salome z jakimś przydomkiem, tylko Salome. Widocznie ci, do których pisał autor Ewangelii, dobrze wiedzieli, kim ta Salome jest i ona nie potrzebowała w takim wypadku wzmianek. Następnie już jest tekst Łukasza, który wspomina te kobiety, którym wcześniej czytałam, że wędrowali przez miasta i wsie, nauczając, i było tam z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Jak widzimy, Maria Magdalena jest, zawsze jest. I teraz chodzi tutaj o ten fragment. Wiele innych, które im usługiwały ze swojego mienia. Czyli co one robiły? Płaciły za nich, finansowały, miały własne pieniądze, własne środki. Oczywiście ludzie pytają, co to znaczy. Chodzi więc o to, że one naprawdę finansowały ten cały ruch. Są to kobiety o pewnym statusie, o pewnym bogactwie. Są zamożne. Oczywiście rodzi to pytanie drugie. Czy to jest historycznie prawdopodobne, czy nie? Czy Jezus ściągał za sobą mnóstwo bogatych kobiet? Jedni mówią, dlaczego nie, dlaczego nie? Może były starsze, może odziedziczyły majątek jakimś dziwnym trafem, może były bogatymi wdowami, a może jest druga wersja, która mówi o tym, że autor Łukasza jest autorem dziejów apostolskich, ale on nie jest autorem Łukasza, on przerobił Ewangelię Łukasza należącą do Marcjona. Ten autor, który przerobił Ewangelię i nazwał ją Ewangelią Łukasza, później nazwano, i jest autorem dziejów apostolskich, on chce wskazać na to, że w ruchu Jezusa brały udział również kobiety, że to chrześcijaństwo przyciągało kobiety pewnego typu, kobiety z elit, szanowane, bogate, zamożne, nie jakieś tam żebraczki, nie jakieś rybaczki, nie jakieś z marginesu, tylko kobiety o określonym statusie. Łukasz również wymienia te kobiety. Pojawiają się tam im różne kobiety. Pojawia się u niego ta Joanna, żona Chuzy, zarządcy Antypasa, który będzie królem Judei. Więc jest to niezwykle potężny człowiek. Wracając do tego, co wcześniej powiedziałam, nie wiadomo, o co chodziło z tymi kobietami. Czy chodzi o to, że te kobiety naprawdę bogate za nim chodziły, czy chodzi o to, że jest to taki tik, żeby nawiązać o tym, że wśród tych kobiet, które tam były też naprawdę super kasiaste babki. Sponsorki. Jedną z nich była na przykład ta Joanna, żona Chuzy. To jest to jedna z tych, które potencjalnie finansują działalność Jezusa. Mamy więc wskazówkę, że przynajmniej jedna z tych kobiet pochodziła z dworu Heroda, co by sugerowało, że rzeczywiście miała pieniądze. Więc oni wędrowali, przynajmniej jedna była z dworu, jedna była naprawdę bogata. Ona się pojawia w 2 wersetach tylko. Jak to bywa w przypadku tych kobiet, nie zachowały się żadne informacje o nich. Nie wiemy, z jakiej rodziny pochodziła, w jakiej wsi dorastała, nie wiemy, czy miała dzieci. Wiemy, że była żoną zarządcy dworu króla Heroda, że została uzdrowiona z duchów zła lub choroby, że osobiście finansowała misję Jezusa, że była obecna przy odsuwaniu grobu po ukrzyżowaniu i służyła jako świadek dla apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa. I chociaż ona pojawia się tylko w 2 wersetach, sugeruje się, że jest ona jakimś potężną siłą w posłudze Jezusa. Żeby zrozumieć, kim ona była i co stanowiło istotną część jej życia, trzeba najpierw przyjrzeć się mężczyznom, którzy wokół niej, którzy ją otaczali w czasie, kiedy żyła. Czyli jest to Herod i jej mąż Chuza oraz Jezus Chrystus oczywiście. Jeśli królem za życia Joanny był Herod, ale był to Herod Antypas. Nie ten Herod Wielki, który odbudował świątynię. I ten, który skazał wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia.
Herod Wielki jest znany ze swojego charakteru, takiego morderczego i autorytarnych rządów. No, nawet swoich synów kazał pozabijać z obawy przed spiskiem. Nie miał żadnych zahamowań. Za życia miał 6 synów z 4 różnymi kobietami. I Herod Antypas, który był jednym z nich. On nie był ani bezwzględny jak ojciec, słaby, był niezdecydowaną postacią, łatwo ulegał wpływom otoczenia, ale jest tu jeden myk. Otóż ten Herod poślubił Herodiadę, która była jego siostrzenicą i bratową jednocześnie. To w ogóle skandal, w ogóle według prawa mojżeszowego nie mógł tego zrobić. To było zabronione absolutnie. Ale tak zrobił. I to drugie małżeństwo doprowadziło do katastrofalnych konsekwencji, ponieważ rodzina jego pierwszej żony prowadziła kampanię wojenną na terytorium rzymskim w ramach zemsty. I ten region został podzielony na 4 części. I Herod został ukarany w testamencie tylko taką niewielką częścią Galilei. Ja może pokażę tą Herodiadę. Właśnie, jeśli już mowa o tym, to warto zwrócić uwagę na tę Herodiadę. Ja pokażę może, jak ona wyglądała na jednym z obrazów. Bardzo przepięknie. Tutaj jest właśnie ten moment, kiedy ona stoi z głową Jana Chrzciciela. Tak na marginesie głowa Jana Chrzciciela jest w herbie Wrocławia. To tylko dodam w międzyczasie. A tak wyglądała właśnie ta nasza Herodiada. Otóż ta Herodiada poślubiła, ona była, to jest w ogóle zamieszane. To jest wszystko zamieszane. Ona poślubiła Heroda III, który był jej stryjem. I potem go porzuciła i poślubiła jego brata, właśnie Heroda Antypasa, tetrarchę Galilei. Drugi mąż Herodiady, tak jak i pierwszy, był stryjem. I ten związek wywołał oburzenie, ponieważ ich prawo zakazywało małżeństwa z żoną brata, jeśli on żył. I to małżeństwo miało oczywiście też konsekwencje polityczne, bo Antypas, żeby poślubić ją, oddalił swoją pierwszą żonę, która była córką Aretasa, króla Petry. To spowodowało pogorszenie stosunków, doprowadziło do tej wojny, o której ja mówiłam, i w ogóle skandal nad skandale. I wtedy pojawił się Jan Chrzciciel, który to wytykał jak tylko mógł. Herodiada go nie lubiła i doprowadziła do ścięcia Jana Chrzciciela. Herod Antypas, jak coś mówiłam, był słaby, bał się i jednak się pojawił Jezus. On nawet twierdził, że to Jan Chrzciciel się wcielił w Jezusa. A zatem Joanna przebywała na dworze Heroda i na pewno słyszała o tych wszystkich zamieszaniach. Wiedziała, co się dzieje, wiedziała, że jest Jan Chrzciciel, wiedziała, że on należy do pewnego ugrupowania, że niby zapowiada Mesjasza, chociaż to było druga gałąź, ale powiedzmy, wiedziała, kiedy został ścięty i musiała słyszeć o Jezusie. Była chora, wiedziała, że Jezus uzdrawia, poszła go szukać i znalazła go. Czy ona wyszła z tego dworu sama, czy w towarzystwie mężczyzn, czy wyszła z pieniędzy, czy bez pieniędzy, to nie ma znaczenia. Ważne jest, że ona opuściła dwór, znalazła Jezusa, została uzdrowiona i została z nim do końca. Została nawet, uważa się, że została misjonarką, a niektórzy to już są, niektórzy badacze to już są naprawdę, idą w takim kierunku, że utożsamiają ją z Junią. Kiedy w Dziejach Apostolskich w liście do Rzymian pojawia się Junia i oni utożsamiają tę Joannę właśnie z Junią, że podobno zmieniła to imię. Ja bym w tym kierunku nie szła. Wiemy, że została uzdrowiona i że przystąpiła do ruchu Jezusa i że podróżowała z Jezusem, że służyła Mu, uczyła się od Niego, finansowała Jego posługę. Nie wiemy w jaki sposób, skoro opuściła męża i on mógł się z nią rozwieść z tego powodu, a mógł się rozwieść w ogóle z jakiegokolwiek powodu. Niemniej miała pieniądze i towarzyszyła Jezusowi. I to jest jedna z tych kobiet, o których wspominamy. A teraz jest Maria Magdalena, Joanna, żona Chuzy. I jest jeszcze takie coś, co chciałabym wam wspomnieć. Jest nakaz misyjny, który Jezus dziela. I to jest, ja to zawarłam, gdzie ten nakaz misyjny napisałam? To jest slajd 6. Już biorę. Nie, to nie jest slajd 6.
to jest slajd 4. W Ewangelii Świętego Łukasza jest napisane tak. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysyłał ich po 2 przed sobą do każdego miasta i miejscowości. To jest taki nakaz misyjny, że oni szli i nauczali. Wyznaczył 72 i wysyłał ich po 2. Po grecku jest tam napisane duo. Ten sam zwrot duo pojawia się w Septuagincie w przypadku Noego. Na arkę szły zwierzęta, duo, szły parami. I teraz pojawia się taka sugestia, jeśli on ich wysyłał po 2, to wysyłał ich po 2 mężczyzn, czy wysyłał ich jako mężczyzn i kobiet? I wydaje się najbardziej prawdopodobne uznać, że wysyłał ich parami. Dlaczego? Dlatego, że oni szli i mieli nauczać. Trudno sobie wyobrazić, żeby 2 mężczyzn nawet przyszło do jakiejś miejscowości w tych czasach, o których mówimy, gdzie kobiety są traktowane tak, jak traktowane. Trudno sobie wyobrazić, że 2 takich przychodzi, spotyka kobiety i zaczyna z nimi sobie gadać. Nie dość, że z nimi gada, to jeszcze mówi, chodźcie laski, skoczymy do rzeki, to was ochrzcimy. No nie, to się nie mogło wydarzyć, to nie ma mowy, żeby się to wydarzyło. A jeszcze potem ponacieramy się olejami. Tak, na pewno. Więc najbardziej prawdopodobne by było, że to były pary, które Jezus wysyłał, kobieta i mężczyzna. I wtedy to ma sens. Mężczyźni szli z nakazem misyjnym do mężczyzn, a kobiety mogły spokojnie wmieszać się w tłum innych kobiet przy studni, czy gdzieś tam przy jakichś innych pracach domowych i te kobiety nawracać po swojemu. Tak, najbardziej prawdopodobne mnie się to wydaje. Skąd się to wzięło u mnie? To nie tylko u mnie, nie chcę mówić, że u mnie. Zaraz wam pokażę takie 2 panie, które się tym zajmują. Może od razu je pokażmy. To jest rozdział pierwszy slajd. Już sekundka. 2 panie, które są dosyć... sekundkę, ja to wziąłem już. Muszę to wziąć, do tego przejść. W międzyczasie może pokażę te panie. Sekundka. Bo tutaj mi wyskoczyły. Już mam je. Są? Są. Oczywiście, że są. Nie mogły zginąć. Op. Dobra. Tak, to są 2 panie, teolożki. Teolożki, no trudno, nie będą. Pani już pokażę je, sekundka. Już pokażę. Mają nawet program. Poczekaj, Sylwia, pokażę je, dobra? Żeby było widać. Tutaj Woman Remembered. Jesus Female Disciples. Helen Bond i John Taylor. Okej. Pamiętajmy o tych kobietach. A jeszcze już jesteśmy przy tych kobietach, to jeśli już mówiliśmy o tej Joannie, żonę Chuzy, który był zarządcą na dworze Heroda, to skoro ona mieszkała na tym dworze, musiała mieszkać w Tyberiadzie. I teraz może pokażemy Tyberiad. I co to było? To nie była jakaś tam byle jaka kobieta z byle jakiego dworu. Pokażemy mapę, gdzie była Tyberiada. To jest 9. I pokażemy, jak ona mogła wyglądać i jakie pozostałości zostały po tej Tyberiadzie. 8, 9, 10, 11. 4 slajdy. Dobra, 8, 9, 10, 11. Lecimy. Tutaj mamy mapkę poglądową, żebyśmy sobie mogli namierzyć, gdzie Tyberiada w ogóle jest. Tam widzimy na górze. Teraz jak wyglądała? O, proszę bardzo. Tutaj mamy wizję z I wieku, jak Tyberiada wyglądała. Tutaj następny. Rycina taka, obrazek, jak mogło to wyglądać. I 11, tak? Powiedziałaś. Są mozaiki, które tam odnaleziono. No właśnie, te atrakcyjne mozaiki, które w Tyberiadzie odnaleziono, to tak wyglądały. Także miasto musiało być naprawdę przebogate. Okej. Było. I ona stamtąd pochodziła, czyli musiała być. Jest. Jeśli teraz wrócimy do tego duo, czyli wysyłał ich po 2. Bądź po 2.
Nasz Nowy Testament, Pismo Święte według Biblia Tysiąclecia, jeśli wejdziemy do listu do Rzymian Pawła, jest to autentyczny list Pawła, chociaż moim zdaniem początek napisał Marcjon, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale wszystko na to wskazuje, że ten wielki odkrywca Pawła początek napisał. Jednak zacznijmy od trzeciego wersu. I na slajdzie 6 w tym liście do Rzymian Już biorę. jest nasza Biblia Tysiąclecia mówi, jak święty Paweł pisze ten list do tej swojej wspólnoty i tam mówi tak, pozdrówcie może ja przeczytam, to wrzucę, dobra, żeby było widać i potem objaśnimy, dobra? Mhm. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przestali do Chrystusa. Takie tłumaczenie z boku, że według Wulgaty tam jest napisane Junia, a nie Junias. Nasza Biblia Tysiąclecia, jak zaczarowana, pozdrawiamy Andronika i Juniasa. Imię Junias w ogóle nie istniało. Takiego imienia w ogóle nie było. Termin apostoł pochodzi z greckiego i oznacza mniej więcej posłany. Może odnosić się do każdego, kto został posłany z misją. Oczywiście w żargonie chrześcijańskim jest to w odniesieniu do tych, którzy zostali posłani przez Chrystusa, żeby głosić Ewangelię. Czasami jest to słowo odróżniane od terminu uczeń. Uczeń to jest naśladowca. W sensie technicznym to Jezus miał 12 swoich uczniów. To byli jego najbliżsi naśladowcy, tak? W czasie jego publicznej działalności. Wybrał ich jako swoje najbliższe otoczenie. Jednak w szerszym znaczeniu tych naśladowców miał wielu. Były to kobiety i byli to mężczyźni. Można ich nazywać uczniami. To kim byli apostołowie? Rozumie się ich zwyczajowo, to ci właśnie najbliżsi uczniowie to byli apostołowie. To ci, co po śmierci głosili przesłanie, żeby nawracać innych. I innymi słowy, apostołowie to pierwsi świadkowie Chrystusa, posłani przez Niego po Jego zmartwychwstaniu do głoszenia Ewangelii. I zwykle myślimy, że nimi byli tylko mężczyźni. 11 pozostałych uczniów, bo Judasza odsyłamy, potem został Judasz zastąpiony przez Macieja. Oraz takich jak Jakub, brat Jezusa, i Paweł, który jest specjalnym apostołem. Wczesne tradycje wskazują, że Jezus ukazał się tym pozostałym po zmartwychwstaniu, żeby ich powołać na takich specjalnych przywódców Kościoła. I wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że w początkach Kościoła istniały również kobiety, które były apostołami. Już nie mówię o apostołce apostołów Marii Magdalenie. Nie ma, pomijam już ją, nie ma już najmniejszych kwestii spornych w tym, że apostoł wymienia kobiety apostołki w liście do Rzymian. I mówi tam, wcale nie Juniasa, tylko pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków i współwięźniów, którzy zajmują pierwsze miejsce wśród apostołów. Andronik to jest imię męskie, Junia imię żeńskie. Więcej o tej dwójce nie wiemy. Nie wiemy, czy byli małżeństwem, nie wiemy, czy byli rodzeństwem, czy byli jakimiś niezamężnymi partnerami misyjnymi. Nie wiemy, kim byli, jak nawrócili się na wiarę, nie wiemy, co robili, jaka była ich misja, jaką wypełnili i co sprawiało, że zajmowali pierwsze miejsce wśród apostołów. I dlaczego Paweł uważał ich za ważniejszych niż, powiedzmy, na przykład Piotra, o którym tu w ogóle nie wspomina. Tego się nigdy nie dowiemy. Wiemy za to, że jednym z nich była kobieta i była to wybitna kobieta. I wszyscy o tym wiedzą. I wszyscy już tłumaczą normalnie Andronik i Junia. Tylko nasza Biblia Tysiąclecia mówi Junias. Imię Junia było popularnym imieniem w starożytności. Bardzo popularnym. Imię Junias w ogóle nie było imieniem i nie występuje w żadnym starożytnym tekście greckim. Po co się to imię Junias znalazło? Po to, że oczywiście skoro są apostołowie, to muszą być mężczyźni, prawda? Jak już tłumaczono. Kto by tam wstawiał kobietę? Biedną Junię zamieniono na Juniasa. I tyle.
Jakby w ogóle zapominano, że Jezus ukazał się jako zmartwychwstały, ukazał się kobietom, nie ukazał się mężczyznom. To już to w ogóle pomija. Ale to tak tylko dodam, że bibliści mówią, że Biblia Tysiąclecia jest po prostu Biblią tysiąca błędów. Bo jakby ktoś tam z biblistów tak się bardziej wziął za Biblię Tysiąclecia, no to tam można sporo kwiatuszków poznajdywać. Dokładnie. Więc jeżeli będziecie to czytać, pamiętajcie, żeby to był Andronik i Junia. Jedna z wybitnych wśród... Czy ona była wybitna, uznana za wybitną w gronie przez apostołów, czy ona była wybitną apostołką, to zależy od interpretacji. Tego nie wiem. Tak samo nie wiemy nic o tej Salome, o której już wspominałam wcześniej. Salome było jednym z najpopularniejszych imion w starożytnym świecie, obok Marii, prawda? Było też Salome. Jeżeli ewangelista wspomina, była ta Maria taka i taka, Maria taka i taka, i była Salome, i nie dodaje niczego o tej Salome, nie mówi, nie wiąże ją z nikim, zwłaszcza z mężczyzną, to znaczy, że ta Salome była tak znana tamtejszym ludziom, że wiedzieli, o kim on mówi. Nie musiał niczego dodawać. Tak samo jak Szymon Cyrenejczyk jest wspominany jako ojciec dwóch mężczyzn. I po co się ich w ogóle wspomina, tych mężczyzn? My już nawet nie wiemy, kim oni są, ale ten, który pisał Ewangelię, wspomina ich, bo widocznie synowie Szymona Cyrenejczyka byli tak dobrze znani, może mieli jakąś ustaloną pozycję, że wspomnienie ich dodawało wartości temu, co on pisze, i przy okazji ludzie nawiązywali, a to ojciec tych dwóch, a tak, wtedy to logicznie, prawda? Kim była Salome? Nie wiemy, czy ona była, możemy sobie wyobrażać, że jeśli Jezus miał uczniów i ci uczniowie zdecydowali się zostawić swoje domostwa i iść za Jezusem, to jeśli to był mężczyzna, to może brał ze sobą żonę. Najprawdopodobniej brał żonę. No trudno byłoby porzucić kobietę z dziećmi. No Piotr tak zrobił. One pewnie szły za nimi, czy to były krewne, czy to siostry, czy to żony uczniów, którychkolwiek, nie wiemy. Podróżowała sobie z Jezusem, była przy krzyżu i była przy pustym grobie i była jednym z pierwszych świadków zmartwychwstania. I koniec. Jeśli chodzi o tę biedną Salomę, to jeszcze tylko mogę wspomnieć, że zwykle u Mateusza zwykle się ona nawiązuje jako Salome, matka synów Zebedeusza. Mateusz ją wprowadza do swojej Ewangelii przy okazji takiej powieści, że ta Salome zwraca się do Jezusa z prośbą o to, żeby swoich synów, Jakuba i Jana, posadził po prawicy, po lewicy w jakiejś uprzywilejowanej pozycji. I ona z taką prośbą matczyną się do tego Jezusa zwraca, z prośbą uważaną za bezczelną niejako, no ale to była matka. I to właśnie Mateusz wykreował taką postać Salome i później się tę Salomę wiąże z tą Salomę, o której mówi Marek, zapominając, że Marek jest pierwszą Ewangelią. Mateusz tylko ściągał od Marka. Dlaczego on tak tę Salomę umieścił? Nie wiemy. Może miał jakieś informacje historyczne o tej kobiecie, a może po prostu nie wiedział, kim ta Salome jest i tak sobie ją zinterpretował. Tego nie wiem. Trudno powiedzieć. Ważne jest, że na pewno była to kobieta, o której współcześni wiedzieli, kim jest. Tylko my nie wiemy, kim jest. Tak samo nie wiemy, ile kobiet towarzyszyło Jezusowi. Nie podaje się ich liczby w ogóle się nie wspomina. Maria Magdalena, która występuje wszędzie, jest główną postacią i o tej postaci mówiliśmy poprzednio w 2 odcinkach, więc nie będziemy jej wspominać. Mamy Joannę, żonę Chuzy, mamy Salomę, mamy Zuzannę, o której nikt nic nie wie, też widocznie podobnie do Salomy. Jest jednak ważna rzecz. Dlaczego Paweł w ogóle nie wspomina o tych kobietach przy zmartwychwstaniu? Wiemy, że w tym liście do Koryntian, nie wiem, czy go napisałam, czy tutaj wymieniłam go, chyba go nie wymieniłam w slajdach, ale on mówi, że przekazuje to, co otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem. Wszyscy znamy ten fragment, tak? Że został pogrzebany, że zmartwychwstał i potem mówi tak, ukazał się Piotrowi, potem 12,
czyli w sumie było ich 13, z tego wynika, po czym ukazał się ponad 500 braciom i siostrom jednocześnie, z których większość żyje. Potem ukazał się Jakubowi i apostołom, a na końcu ukazał się mnie. On tak to wspomina. Ale nie wspomina żadnych kobiet, tam braciom i siostrom. Ale nie mówi o tych kobietach, świadkach zmartwychwstania. Dlaczego on nie mówi? Jedni twierdzą, nie mówi, ponieważ zanim powstały Ewangelie, najpierw pojawiły się listy Pawła. Co one są pierwszymi jakie na liście. I być może Paweł po prostu nie wiedział, że przy grobie były kobiety. Niektórzy nawet twierdzą, że ten pusty grób jest późniejszym wymysłem, po to, żeby uwiarygodnić jakoś zmartwychwstanie. Dlatego, że ludzie mogli mówić, o, Paweł tu mówi o jakimś zmartwychwstałym Jezusie, a gdzie ten grób jego był, gdzie on w ogóle pochowany, a ktokolwiek to widział, a ktokolwiek tam był, i stąd pojawiła się taka narracja o pustym grobie. Byłoby to jednak dziwne, że gdyby ta narracja się pojawiła później, dlaczego akurat kobiety były świadkami? Gdyby to się pojawiło później, no naturalnie postawiono by jako świadków mężczyzn. Widocznie jednak one były przy tym grobie i nie dało się ich w żaden sposób wykluczyć. Tylko Paweł albo nie znał nie miał wiadomości na ten temat, albo po prostu było mu to w ogóle niepotrzebne do tej wizji, którą on miał. Dla niego najważniejsza była wizja zmartwychwstałego Jezusa. I nie zapominajmy, w jakim świecie on żył. On szedł ze swoją Ewangelię do tych Gojom, niósł ją do Rzymian, do pogan, do tych, którzy nie byli Żydami. On ją niósł w świat. I teraz w tamtym świecie pozycja kobiet była jasno określona. One są niezbyt rozgarnięte i nie mają żadnego miejsca w społeczeństwie. I teraz gdyby Paweł przyszedł i zaczął opowiadać, o wiecie, tutaj były kobiety tu, kobiety tam, kobiety siam, kobiety mi finansowały, kobiety chodziły. Ci ludzie, do których szedł z Ewangelią, mogli powiedzieć, daj spokój, daj spokój. Po co nam te baby? Być może w tym sensie on był seksistą, tak jak mu się zarzuca, że nie lubił kobiet. I jest to zarzut absolutnie nietrafiony. W tym samym liście do Koryntian jest taki fragment. Gdzie ja to mam? Listy do Koryntian. Dzieje apostolskie mam. Tutaj mam list do Rzymian. List do Koryntian. Jest tam jedna słynna wzmianka. Tyle tu tego pootwierałam, że teraz już absolutnie nie mogę sobie znaleźć z tego, o czym chciałam powiedzieć. O matko jest. Jest tam taka wzmianka o tym, to jest chyba, pomóż mi Arto, to jest Koryntian 15, tam gdzie kobiety mają siedzieć cicho. Już wskoczę na sekundę. Kobiecie zaś nauczać nie pozwalam, o to ci chodzi? Tak, kobiety mają się siedzieć cicho. Gdzie ja to umieściłem? W liście do Koryntian jest fragment, w którym kobiety mają siedzieć cicho. A nie, to do Tymoteusza jest, nie? Sekund. Pierwszy list do Koryntian jest to, nieważne. Jest jednym z listów Pawła, wchodzący w skład Nowego Testamentu. I jest to list, który przypisuje się apostołowi Pawłowi. On został napisany przez innego, Sostenesa, ale jest adresowany do kościoła chrześcijańskiego w Koryncie. I naukowcy uważają, że ten właśnie Sostenes był sekretarzem, który spisał list na polecenie Pawła. I list porusza różne kwestie, w ogóle w tym Koryncie działy się ciekawe rzeczy. Najbardziej podobało mi się obżarstwo i pijaństwo. Obżarstwo w tym sensie, że przychodzili na ucztę i wyżerali wszystko i trzeba było, i potem Paweł ich strofował, że tak nie można robić, tak nie można, tak zachowajcie coś do jedzenia dla tych, którzy pracują i pójdą później. Ale tam też pojawiały się różne rodzaje seksualne i nie tylko. I jest tam fragment, który mówi,
że kobiety powinny milczeć w kościołach. Nie wolno im mówić, lecz powinny Co być do spraw, których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty. Niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje odpowiedzialność żonie i tak dalej. Nie unikajcie jedno drugiego. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Chodzi, to jest 14, chyba to jest jednak Koryntian 14. Wróćmy tak, już mi się to myli. Czy to byłoby Koryntian 14, 34? A, tak, jest. Koryntian 14 rozdział, wers 34. Kobiety, tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od was wyszło Słowo Boże, albo czy tylko do was przyszło? Jeśli się komuś wydaje, że jest prorokiem, albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem państwa. Tak, i tak dalej. Czyli jest to zwrot bezpośrednio do kobiet, bo te kobiety najwidoczniej prorokowały. I ten fragment wykorzystuje się często, aby podkreślić, jakim to wstrętnym nienawistnikiem w stosunku do kobiet był Paweł. Tymczasem tak nie jest, proszę Państwa, bo ten fragment niektórzy uważają, że ten fragment stanowi oddzielny fragment listu, albo że jest to interpolacja po prostu jakiegoś skryby, ponieważ tam są różne inne elementy wplatane w ten list. Więc zakłada się, że istniał jakiś list do Koryntian, a potem istniały i fragmenty innych listów Pawła, które wciskano w te listy bardziej oryginalne. Albo też jest to interpolacja. Ktoś kiedyś później dopisał. Większość badaczy zwraca się właśnie ku temu, że ktoś dopisał po prostu ten fragment o tych kobietach, ponieważ kobiety zaczęły się panoszyć, zaczęły prorokować, zaczęły mieć widzenia, zaczęły chodzić z odkrytymi głowami i trzeba było je usadzić na miejscu i dlatego wpleciono ten wers w to miejsce. Dokładnie, jeśli chodzi o Pawła, to twierdzi, jest tylko listy aktualnie, a oryginalne Pawła, jest ich tylko 7, zdaje się. Te pasterskie listy są w ogóle nie były pisane przez Pawła, uważa się, napisane po jego śmierci i są listy, do których są poważne wątpliwości, czy w ogóle pochodzą od Pawła. Już nie mówię o Hebrajczykach, bo o Hebrajczykach wszyscy wiemy, że Paweł tego listu nie napisał. A nawet nie wskazuje się, że on tam napisał. Wiemy za to, że Paweł napisał list do Rzymian. Tak, oprócz tego wstępu, który pochodzi od Marsjona, tak, to ja tak twierdzę i będę się tego trzymać. Wiemy, że napisał list do Rzymian. I ten list, otwórzmy na rozdziale 16. Sekunda. Jeśli nas śledzicie, też sobie otwórzcie. W tym rozdziale 16 zaczyna. Oczywiście polecam wam Febę, naszą siostrę diakonisę kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Na samym początku rozdziału 16 mamy Febę, która jest diakonisą i teraz zaczynają się dyskusje. Czy ona była diakonem, czy ona była po prostu pełniła jakieś funkcje takie, bo diakonisa to też można byłaby twierdzić, że ona usługiwała w jakiś sposób. Dlaczego te dyskusje się pojawiają? Dlatego, że mamy kobietę. Gdyby tam było napisane, polecam wam Piotra, naszego brata i diakona w kościołach. Czy ktoś by w ogóle zastanawiał się, czy to był diakon, czy może był to jakiś sługa, który posługiwał. To dyskusji by nie było. Ale że mamy Febę, która jest diakonisą, to teraz, czy ona była diakonem, czy może ona była służącą? No, trudno powiedzieć. Tymczasem mamy Febę, której Paweł wręcza list. I ona z tym listem jedzie tam do tego kościoła i on pisze, że mają ją przyjąć, jeśli będzie potrzeba pomocy. Ona przyjechała z listem
i najprawdopodobniej Paweł powiedział jej, co w tym liście jest. No przecież nie niosła tego listu tak sobie z głupia, tylko wiedziała, co w nim jest zawarte. Być może nawet przeczytała im ten list i być może nawet go interpretowała, czyli była jakąś ważną postacią. W tym rozdziale 16 Paweł wymienia różnych ludzi. Pozdrówcie współpracowników moich, Pryskę i Akwilę. Pryska, kobieta, wymieniona jest na pierwszym miejscu, następnie Akwila. Czy to było małżeństwo, rodzeństwo? Tego nie wiemy. Wiemy, że się tam pojawiają. Pozdrówcie Marię, pozdrówcie Andronika i Juniasa i Junię, moich rodaków. Pozdrówcie kogo on tam ma? Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Umiłowaną Persydę. Pozdrówcie Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. Pozdrówcie Patrobę, Julię i jego siostry, i siostrę Nereusza i wszystkich świętych innych. W sumie z tej listy osób 1/3 to są kobiety, które on pozdrawia. Jak można twierdzić, że on był jakimś mizoginem, wstrętnym albo że nie lubił kobiet, skoro w tym autentycznym liście jego aż tyle kobiet zajmuje ważne stanowiska. Kobiety w pierwszym kościele były ważne i zajmowały pozycję równą apostołom. W ogóle dla Pawła apostoł to nie jest jakiś termin ograniczony tylko do 12. Dla niego apostoł to jest takie ogólnie, wszyscy są apostołami, te kobiety też są apostołami. Czyli widzimy, choćby tylko na tym przykładzie, że po pierwsze apostoł Paweł lubił kobiety, że w liście do Koryntian była wstawka o tym, że kobiety mają milczeć i siedzieć. Jak czegoś potrzebują, to niech idą do męża i zapytają. Paweł tego nie napisał. I wiemy, że kobiety były apostołami. Czy jednak one mogły być czymś więcej niż apostołami? Te dwie panie, które wam przedstawiłam, one w swoim programie, który polecam, można znaleźć gdzieś chyba jeszcze na YouTubie. One też robiły różnego rodzaju badania i gdzieś tam badania archeologiczne, jak to w tej ziemi świętej bywa, jak coś zaczynają budować, coś odkopują, to zaraz się znajdują jakieś ruiny. I jedna z nich znalazła właśnie takie ruiny, taką jakby to był kiedyś grób. Ona weszła do tego grobu i ten grób został zamieniony na taki mały kościół. I tam może pokażę ten slajd najpierw. To jest 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jasne 18. Już. Lecimy od 13. Będziemy po kolei lecieli. To jest ten grób, tak? Tak. Że jest to kościół. Poświęcony jakiejś świętej Salomy. To sekundka, może ja pokażę, bo tu mamy ten grób. To jest z inskrypcjami. Muszę się nauczyć, wiesz, żeby po prostu, żeby było na podglądzie. No właśnie. No. Tu też mamy te inskrypcje. Jest tam wyraźnie jak W napisane, tam jest palec, ona wytyka palec. Do Salomy, ta Saloma najwidoczniej uzdrawiała ludzi. I ten kościół był jej poświęcony. Salome. Każdy widzi, każdy może odczytać. I jest to grób, a później kościół z I wieku. Widzimy jak wcześniej. Zgadza się. Teraz, czy kobiety, one były tylko posługiwaczki, czy diakonisy chociażby nawet, czy może były czymś, czy na przykład były biskupami. I tak, to od razu powiem, że były biskupami i to nawet bardzo późno. Cofniemy się do katakumb w Neapolu. Bo często się zakłada, że kobiety odgrywały były w tym kościele we wczesnym, że już były, no skoro już jest o nich mowa, to były, ale odgrywały takie drugorzędne role.
Czasem miały wpływ, czasem ponosiły odpowiedzialność, a czasem nie. Ale mamy dwa freski, które odkryto w 1971 roku i odrestaurowano w 2011 w Neapolu, w katakumbach. I tam są przedstawione, padniecie, dwie kobiety, Cerula i Vitalia. I te kobiety to dopiero były kobiety. One się znajdują na ścianach nad dwoma oddzielnymi grobowcami. Te freski datowane są na koniec V i początek VI wieku, czyli bardzo, bardzo późno. Mamy Cerulę i Vitalię. Możesz pokazać i katakumby, i te kobiety. Dobra, to jest ten do 22, nie? Tak. Od 19 pokażemy, jak katakumby wyglądają. Te w Neapolu. I za chwileczkę freski będziemy mogli zobaczyć. Które tutaj widzimy. Opla. No, te dwa freski to ok. Bo Mamy teraz możecie się cofnąć potem i zobaczyć, i przyjrzeć się tym freskom. Jeszcze raz. I teraz. Te dwie kobiety, i Cerula, i Vitalia, przedstawione są w pozycji modlitewnej. Mają uniesione ręce, to jest dość powszechnym zjawiskiem. Tak? Nad głowami mają symbol Chrystusa. Cerulę otacza również Paweł i prawdopodobnie Piotr, którzy nad nią czuwają. Nad nimi są Ewangelie. To jest unikatowy przypadek, bo żadne inne przedstawienie takie naścienne nie przedstawia kobiet z otwartymi tomami Ewangelii. Być może nie jest w ogóle niczym niezwykłym, że przedstawia się jakiś wizerunek sugerujący, że kobieta umie czytać, tak, że ma jakąś wiedzę filozoficzną, na przykład, że ma zwój. Tak w rzymskich sarkofagach zdarzają się takie przedstawienia zmarłego, który czyta sobie coś ze zwoju, co wskazuje na jakie wykształcenie, jaki on jest mądry. Nawet kobiety są czasami tak przedstawiane. Gdyby jednak autor tego fresku chciał powiedzieć, że Cerula albo druga są mądre, umieją czytać, to by pokazał je z takim zwojem. Tymczasem on pokazuje jedną w otoczeniu Piotra i Pawła, druga ma one mają Ewangelię nad głową. Te Ewangelie mają tutaj takie płomyki wychodzące. One są powiązywane z tymi Ewangeliami. Teraz uwaga, ostrożna interpretacja sugeruje, że malarz chciał powiedzieć, że one żyły zgodnie z Ewangelią i kierowały się Ewangelią w swoim życiu. Być może one miały dużą wiedzę na temat Ewangelii. Tak się sugeruje. Może publicznie nauczały, może głoczyły kazania. No wszystko się bierze pod uwagę, ale nie to, co jest najbardziej oczywiste. Co jest oczywiste, zaraz powiem. Innym szczegółem jest, zwróćcie też uwagę na strój tych kobiet. Nie jest liturgiczny, ale jest ciekawy. Wszystkie te, dodam, że one pochodzą z V-VI wieku, tak jak mówiłem. Otóż. I teraz. Mówi się o tych kobietach wszystko, co się mówi, tak, że mogły być, że znały Ewangelię, że kierowały się w życiu Ewangelią, że co one tam jeszcze robiły, że nauczały. Wszystko się mówi, wszystko, dokładnie wszystko, ale nie mówi się tego, że Sewerian z Gabalii, który opowiadał o tym, jak się wyświęca biskupów, wspominał o tym, że nad nimi umieszczano Ewangelię. Gdzieś miałam dokładnie to. No do tej pory tak święcenia biskupie wyglądają. Były Ewangelie. Z tych Ewangelii wychodziły płomienie, bo to są płomienie Ducha Świętego. I te Ewangelie występujące nad tymi kobietami, uniesione ręce, te płomienie wystające z Ewangelii nie sugerują niczego innego, ani ich mądrości, ani znajomości Ewangelii, tylko sugerują to, że one były biskupami, po prostu były biskupami. Ten Sewerian Gabala żył na przełomie IV i V wieku. Jej współczesny jest Janowi Chryzostomowi. Znany jest jako autor homilii. I to dzięki niemu wiemy, jak ta ordynacja, jakie odbywały się święcenia biskupów. No, oczywiście tam było nałożenie rąk i przekazanie insygnii, wszystko jedno, ale ogień Ducha Świętego, Ewangelię nad głową i otwarte dłonie. Te kobiety po prostu były biskupami. I co ciekawe, V-VI wiek
kiedy te malowidła powstały, to jest w Neapolu. I teraz tam się pojawia coś takiego ciekawego. W tym czasie, akurat w tym samym czasie, bo oczywiście jest to czas, w którym kobiety straciły już jakieś swoją pozycję w kościele, jeśli mowa o VI wieku. Już zapomnijmy, one tej nie mają. Jednak widocznie pozostawały enklawy, gdzie pozycja kobiet była ciągle silna. One ciągle coś znaczyły, prawda? I już tego Seweriana nie będziemy obgadywać, bo jest mało czasu, ale jest ten ciekawy papież. Na którymś slajdzie ja napisałam, co ten papież tam wygadywał. Tak to jest, jak się ma za dużo pootwieranych okien i potem nie wiadomo w ogóle, gdzie zajść. Ten papież, tutaj mam go napisane, papież Galezjusz. O. W 494 roku, czyli w tym czasie, kiedy powstawały te freski, on pisał o kobietach pełniących posługę przy ołtarzu i wyrażał obawy, że one wykonywały zadania zarezerwowane dla mężczyzn. Chociaż, jak widzimy, wszystkie artystyczne dowody wskazują na to, że kobiety pełniły funkcję zarezerwowaną właśnie dla tych biskupów. I on skarżył się tym biskupom w południowych Włoszech na te kobiety, 496 rok. I co on pisał? Mamy ten fragment chyba na którymś tym slajdzie. Mam. Z niecierpliwością usłyszeliśmy, że rzeczy boskie spotkały się z taką pogardą, że kobiety są zachęcane do służby przy świętych ołtarzach i że wszystkie zadania powierzone służbie mężczyzn są wykonywane przez płeć, dla której te zadania nie są odpowiednie. A spośród wszystkich tych odrażających wykroczeń, które potępiamy pojedynczo, cała wina spada na tych, którzy albo popełniają osobiście, albo nie ujawniając winowajców, pokazują, że zgadzają się z tymi niegodziwymi ekscesami. Jeśli w ogóle możemy tych, którzy to akceptują, nazwać kapłanami. I tak dalej. Poniżają urząd, bo zezwalają kobietom na te ekscesy, że tam kobiety ciągle nie dość nauczają, to jeszcze są wyświęcane na biskupów. Jest to V-VI wiek. I o dziwo, sytuacja kobiet w chrześcijaństwie tak wyjątkowa, jakiej nigdy wcześniej nie było. Nie dość, że były równe mężczyznom, bo tak Jezus chciał, nie dość, że nauczały, nie dość, że u Pawła wymieniane są na pierwszym miejscu, nie dość, że były biskupami, ta sytuacja się zmienia. I wiecie, kiedy ona się zmienia? Wtedy, kiedy się pojawia Konstantyn. No niestety, on miał problem. Ten Konstantyn miał problem i problem jego był poważny. On odziedziczył państwo, to państwo było w rozkładzie, trzeba było je zjednoczyć i jedynym, żeby oprócz jednego władcy było zjednoczone, potrzebna jest jedna religia, jedna silna religia, a ponieważ religia wskoczyła do administracji, administracja podporządkowana była mężczyznom, więc kobiety zostały z tej religii wyrugowane. Jednak nie do końca, jak widzimy, nie do końca. Spośród innych kobiet są jeszcze inne freski, tam 22, 23 slajd, które wskazują na szczególną sytuację kobiet jako biskupów z tego okresu. Ale zanim, bo już się rozgadałam, chciałam wam jeszcze wskazać na jedną ciekawą rzecz. Otóż to będą slajdy 24 do 27. To jest sytuacja, wskrzeszenie Łazarza. Pokażmy 24. Już. Proszę bardzo, to jest 24 slajd. 24. Mhm. Widzimy to są sarkofagi. Widzimy moment wskrzeszenia Łazarza. Jest Łazarz i jest Jezus. Stoją mężczyźni za Jezusem. Stoi Maria i Marta. Maria klęczy, Marta stoi. Co ciekawe, oni wszyscy są jednego wzrostu. Jezus i cała spółka, i kobiety też są jednego wzrostu. Następnie 25 slajd, ta sama scena. Sekundka. Sekundka, tutaj już mamy 25. Ta sama scena.
I wskrzeszenie Łazarza, są mężczyźni, Marta już jej nie ma, Marta w ogóle wypadła z tego obrazka, za to Maria pojawia się w pozycji pochyłej, już przykrytą ma, to jest z IV wieku, tamten był z II, z IV wieku sarkofag, ma przykrytą głowę. W IV wieku wszystkie kobiety miały zakryte głowy, więc nic dziwnego, ale ona już jest w pozycji takiej służalczej. Na 26 slajdzie zobaczymy. Tutaj mamy. No 26 to mam tego człowieka. To... Jest ta sama scena z sarkofagu, tylko Maria jest już jakim podnóżkiem. To nie wiem, bo ja ciąłem z tego jakoś wersję skróconą chyba miałem. Są jeszcze 2 slajdy. Widzieliśmy na pierwszym sarkofagu z II wieku. Marta stoi, Maria jest, wszyscy są równego wzrostu z Jezusem. W IV wieku Marta wypada z obrazka, pojawia się Maria z zakrytą głową i pochylona całuje tam dłoń Jezusa. Następnie jest mniej więcej z tego samego okresu ta sama scena, wskrzeszenie Łazarza. Nie znajdujesz? Już sekundka. Tak. Jakoś mi to wszystko przeskoczyło. To sekundkę daj mi. To wam dobrze uświadomię, jak kobiety stopniowo zostawały odsuwane. Poszły w niepamięć. Zobaczycie tę samą scenę, wskrzeszenie Łazarza i Maria, i zgadnijcie, gdzie jest Maria. W ogóle, gdzie ją ten autor umiejscowi, ten bezczelny autor, gdzie ją umiejscowi. Już sekundkę. Może... Jeszcze pokażę ten 26 i 27. Okay. 26. To już sekundkę robimy. 26 i 27. Tak jak mówiłaś, tak? Tu mamy 26. Teraz ja powiem. Maria była tam w kącie, widzicie, to nawet nie jest kobieta, to jest po prostu taki podnóżek, taka skulona w lewym dolnym rogu. No, w lewym dolnym. A na 27 ewolucja Marty. 27 gdzie jest Maria? Już. To już w ogóle ją wsiorbało. Nie ma jej, widzicie, jak to się potoczyło? Najpierw były równe, potem pochyłe, potem były podnóżkiem, a potem w ogóle wypadły z obrazka na tej samej scenie. Tak się dzieje z kobietami w chrześcijaństwie. Jeśli teraz, już mówiłam o tym Konstantynie Nieszczęsnym, on miał swoją taką wizję, ale jeśli pojedziemy do Watykanu, widzimy Bazylikę Świętego Piotra, widzimy te 13 figur u góry, Jezus i 12 apostołów. Sami mężczyźni, ani jednej kobiety tam nie ma. Wiecie, że nawet nie ma Matki Boskiej tam. Jest Matka Boska, wiecie gdzie jest? Jest może Artur to odnajdzie, na jednej ze ścian jest mała mozaika Matki Boskiej i ona została tam umieszczona po zamachu na Jana Pawła II z jego nakazu. Kiedy wydawało mu się, że Matka Boska Fatymska uratowała go od śmierci, chociaż dlaczego go nie uratowała w ogóle, to już osobna, ale że uratowała go od śmierci i wtedy być może papież zorientował się, że hola, wszyscy są, a Matki Boskiej nie ma i nakazał umieszczenie takiej mozaiki na ścianie. I to jest późna ta Matka Boska z XX wieku, siedzi tam na tej ścianie jako wprowadzona przez naszego papieża. Gdyby nie on, to na tym całym frontonie 13 facetów i ani jednej kobiety. I tak się to skończyło dla nas, drogie panie. Może się rozgadałam. Wyrugowali. Na tym skończę. No, także mamy taki wpływ, ale to nie jest tak, że oczywiście, że Paweł był taki antykobiecy, tak? Bo też to, co podkreśliłaś. Nie był. W ogóle co nie był, widzimy? to jest w ogóle błąd. Ja mam takie wrażenie, że Paweł po prostu był takim człowiekiem, że on po prostu wiedział, że każdy musi znać gdzieś swoje miejsce i on zresztą był bezprecedensowym gościem.
trzeba było się postawić Kefasowi, to się postawił Kefasowi, no nie? On w ogóle myślał, że to królestwo już nadchodzi, to już lada chwila już będzie. To co tu się rozdrabniać? No, zgadza się, zgadza się. Zgadza się, także no, nie ma... To by było tyle na temat pań. Mało, bo można by mówić dużo więcej, ale są ciekawe książki, są ciekawe programy, są ciekawe osoby, które się tym tematem zajmują i kobiety, mimo że tak skromnie wspominane, to jednak były i było ich dużo. I co najważniejsze, to one finansowały całą grupę. Mhm. No, także tak to wygląda. Dzięki ogromne za wspólne spotkanie. Sekundka. Dzięki ogromne za wspólne spotkanie. Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. No i oczywiście przypominam o książce Sylwii, bo jeszcze ileś egzemplarzy zostało. Nie za wiele, więc warto się spieszyć. No, a tymczasem ciekawi jesteśmy... Wszystkim, którzy kupują. Naprawdę dziękuję. No, a my jesteśmy ciekawi waszych komentarzy. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzięki ogromne, Sylwia, za wspólnie spędzony czas. No i do następnego razu. Trzymaj się.